Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Czy w Biblii są nierealne polecenia? Wydawać by się mogło, że tak. I właśnie takie znajdujemy dzisiaj w pierwszym liście do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie. Czy to jest możliwe? Czy w waszym życiu jest to możliwe, żeby się zawsze radować? Okazuje się, że to nie jest nierealne zalecenie. Moi kochani, jest taka książka, bardzo dobra, polecam, Gretchen Thompson, Bóg wie, że się martwisz. Autorka przytacza bardzo wiele różnych historii, świadectw, które właśnie mówią o tym, że Pan Bóg przychodzi z pomocą w naszych troskach i zmartwieniach i przywraca nam radość. Jedno z nich dotyczy pisarki amerykańskiej, która opisuje zdarzenie ze swego dzieciństwa. Jechali na święta Bożego Narodzenia z dwoma braćmi, z mamą i z tatą, a ponieważ w Stanach Zjednoczonych są olbrzymie połacie, przestrzenie do przebycia, mieli przed sobą, mimo że tata jechał bardzo sprawnie i szybko, 11 godzin jazdy. Ona siedziała na tylnym siedzeniu, wciśnięta między dwóch swoich braci, jeszcze był bagaż i jeszcze pies. Droga małej dziewczynce niesamowicie się zawsze dłużyła. I tam wciśnięta, skurczona, cały czas pytała tatę: tato, czy jesteśmy już prawie na miejscu? Najpierw liczyła słupy elektryczne, które mijali. Potem zaczęła iść jakieś krakersy, chuchnęła na tylną szybę, rysowała na tej parze jakieś serduszko, rozmawiała z braćmi, głaskała psa i co chwilę zadawała to pytanie: tato, czy jesteśmy już prawie na miejscu? Tato, czy jesteśmy już prawie na miejscu? Dziecko, jedziemy dopiero godzinę, a mamy jeszcze 10 godzin jazdy. Nie jesteśmy na miejscu. Tato, czy jesteśmy już prawie na miejscu? Dziecko, mówię ci, że jeszcze nie. Mamy przed sobą długą drogę. I tata niecierpliwie palił w samochodzie papierosa, wtedy to jeszcze było czymś normalnym, i wyrzucił z impetem tego papierosa przez przednią szybę, przez przednie okno. Papieros wrócił do samochodu, wpadł z powrotem przez tylne okno, które było uchylone, ponieważ chłopcy chcieli nabrać trochę powietrza. I w pewnym momencie jeden z braci mówi: tatusiu, a tutaj się coś pali. Tata natychmiast zjechał na pobocze, jakieś ustronne miejsce i widzi rzeczywiście worek marynarski z bagażami na tylnym siedzeniu zaczął się tlić. Wszyscy wysiadać z samochodu. Tata wyrzucił wszystkich, kazał uciekać w pola, zdjął marynarkę, płaszcz i zaczął przyduszać ten ogień, wyrzucił wszystkie bagaże na zewnątrz, gasi ogień i ta dziewczynka mówi: nagle stanęłam w chłodzie razem z mamą i z dwójką braci na otwartym polu, na otwartej przestrzeni, było ciemno, mleczne światło księżyca oświecało całe to pole. Patrzę, niebo usiane gwiazdami. Tata ugasił ten rozpoczynający się pożar, sprawdził, czy wszystko jest w porządku, odetchnął z ulgą, wsiadają do samochodu i jadą dalej. I mówi ta pisarka: i wtedy nagle coś się zmieniło. Przestałam pytać, czy jesteśmy już prawie na miejscu. Pomyślałam sobie, jak bardzo kocham mamę i tatę. Jak bardzo się cieszę, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I jak dobrze jest być wtuloną w tylne siedzenie samochodu, wciśniętą między dwójką braci, których bardzo kochałam. I wtedy zrozumiałam jeszcze jedno, że bycie prawie na miejscu może być w życiu miejscem docelowym. Możesz mieć pokój serca i radość, będąc prawie na miejscu. Moi kochani, ta historia mówi o tym, że Pan Bóg nieraz może dopuszczać w naszym życiu jakieś trudne sytuacje, żebyśmy docenili to, co mamy. Czy nie było tak w czasie pandemii, kiedy tęskniliśmy za tym, co normalne, że możemy się spotykać, iść do znajomych, posiedzieć przy kawie i wrócić i niczym się nie przejmować? Czy nie jest teraz tak, kiedy wojna jest u naszej wschodniej bramy, że cieszymy się, że mamy pokój i modlimy się, żeby ten pokój jak najdłużej trwał?
zawsze się radujcie. Moi kochani, jeszcze jedno. W tym pierwszym zdaniu z dzisiejszego czytania z listu do Tesaloniczan są 3 wskazania. I to drugie wskazanie jest środkiem do tego, jak osiągnąć to pierwsze. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Czyli modlitwa jest kluczem do radości. Właśnie to wyjście, jak ta dziewczynka na to pole usiane gwiazdami, odejście z samochodu, gdzie wydawało się jej, że jest w jakimś piekle, że jest ściśnięta między tych braci, że ta podróż się będzie dłużyć. Nagle pewien dystans. Pojawia się inne zdarzenie i ona uświadamia sobie to, co ma. I właśnie to zrobienie krok i nabieranie dystansu, krok troszkę, który nas oddali od tego życia, od doczesnych, od tych wszystkich trudności, spraw, cierpień, na modlitwie. Kiedy razem z Bogiem to wszystko omawiamy, pozwala nam odkryć radość codzienności. I moi kochani, jest jeszcze jedno wskazanie, to trzecie. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Tam jest dosłownie w języku greckim w każdym dziękujcie. Tak to brzmi. W każdym dziękujcie. Czyli chodzi o każde miejsce, w którym jesteśmy, każde położenie i wszelkie okoliczności. W każdym dziękujcie. Moi drodzy, przeczytałem w czasopiśmie W Drodze piękny artykuł, to we wrześniowym wydaniu, pana Rafała Cekiery. To jest uczony, socjolog, pisze o modlitwie. Moi kochani, zwraca uwagę na coś, co mi otworzyło oczy. Mówi, przypomnijcie sobie pandemię. Ile było modlitw o ustanie zarazy? Ile różańców o ustanie epidemii? Sami przecież transmitowaliśmy na naszym kanale codzienny różaniec z udziałem biskupa i księży mieszkających tutaj w kurii i setki ludzi się z nami modliło. Papież Franciszek zwołał cały świat, szedł, pamiętamy, samotny przez plac Świętego Piotra w deszczu, wszyscy klęczeli przed telewizorami. Papież Franciszek mówi, nie jesteśmy samowystarczalni, potrzebujemy Boga, jak żeglarze potrzebują gwiazd. Pandemia dzięki Bogu się zakończyła. Gdzie jest dziękczynienie? Gdzie jest to w każdym położeniu dziękujcie? Moi kochani, czy dziękujemy Panu Bogu, że już nie ma epidemii? Kto dziękuje? Gdzie jest 9? Na to zwraca uwagę właśnie autor tego artykułu i mówi, w czasach poprzednich, w poprzednich wiekach, po ustaniu zarazy w centrach miast stawiano tak zwane kolumny morowe. Piękne pomniki z Matką Bożą, ze świętymi, z Trójcą Przenajświętszą, żeby okazać Panu Bogu wdzięczność za oddalenie zarazy. Gdzie jest nasza wdzięczność? I moi drodzy, to się na nas zemści. Nie ma wdzięczności. Kto dzisiaj dziękuje? Kto dzisiaj mówi Panu Bogu, dziękujemy, że nie ma zarazy, że nie ma epidemii. Mieliśmy siłę, żeby się modlić i błagać Pana Boga o ustanie zarazy, a już nas nie stać na to, by Mu podziękować. Gdzie są te kolumny, te pomniki w centrach miast? Już sobie wyobrażam, gdyby dzisiaj ktoś spróbował w centrum miasta postawić taką kolumnę z dziękczynieniem Panu Bogu za ustanie epidemii, ile by było krzyku. Wdzięczność. I moi kochani, chyba to trzecie zalecenie z dzisiejszego drugiego czytania jest najtrudniejsze. I to się wydaje nierealne. W każdym położeniu dziękujcie. Jak tego bardzo brakuje. Moi kochani, jeszcze jedna historia niesamowita. Otóż dotyczy kobiety wyznania protestanckiego, wielkiej ewangelizatorki Corrie ten Boom. Była Holenderką. Niesamowita historia. To jest pierwsza kobieta zegarmistrz, przynajmniej w historii Holandii. Tata był zegarmistrzem, już był staruszkiem, mieli piękny zakład zegarmistrzowski, warsztat w centrum miasta i ona wspaniale potrafiła naprawić najbardziej skomplikowane usterki zegarków. Wybucha II wojna światowa, ponieważ są wierzącymi chrześcijanami, postanawiają przechować u siebie Żydów. I ojciec wraz z córką stawia dodatkową ścianę, taką jakby ślepą ścianę, taką dodatkową. Między tą ścianą a prawdziwą ścianą pokoju była kryjówka dla Żydów. Przychodzi Żyd, który chce się ukrywać, okazuje się, że jest posłany przez gestapo, oni go przyjmują i jest wpadka. Nie był żadnym Żydem, był konfidentem
i cała rodzina idzie do obozu. 84-letni ojciec ginie od razu, a ona wraz ze swoją siostrą Betty dostają się do Ravensbrück. Udaje im się przemycić Biblię. I w pewnym momencie ta Betty mówi swojej siostrze Cori: słuchaj, mam tutaj takie zdanie z listu do Tesaloniczan. W każdym położeniu dziękujcie. To jest niemożliwe tutaj w obozie, w Ravensbrück. Popatrzcie, co się z nami dzieje. A wtedy ta jej siostra mówi: popatrz, no też mi się to wydaje trudne, ale jakimś cudem nas nie rozdzielono. Jesteśmy razem w jednym baraku. To jest cud. Przecież tego się tu nie przestrzega. Wręcz przeciwnie, rozdziela się rodziny. Mamy naszą małą Biblię, którą udało nam się przemycić. Ile nam daje siły. A więc mamy za co dziękować. I w pewnym momencie ta Betty, czy Betsy, bo tak się nazywała, umiera. I przed śmiercią mówi swojej siostrze: słuchaj, dlatego, że tu byłyśmy po wojnie, jeżeli któraś z nas przeżyje, będą nas słuchać, bo będziemy świadkami. I mówi Corrie ten Boom: potem zrozumiałam jeszcze jedno. Największą zmorą w obozie były wszy i pchły. Po prostu wchodziły wszędzie, pod pasiaki, pod skórę, w najbardziej intymne miejsca, we włosach. To było nie do zniesienia. Choroby, insekty. I w pewnym momencie zrozumiałam jedno. Więźniarki wypielęgnowane, zadbane, pod specjalną ochroną są wykorzystywane przez oficerów SS, gwałcone i perfidnie wykorzystywane jako kobiety. A zawszone i zapchlone więźniarki nie mają tego problemu, bo każdy boi się nawet wejść do takiego baraku i omija go z daleka. I zacząłem Panu Bogu dziękować za te insekty i pchły, które ochroniły mnie przed jeszcze gorszym cierpieniem. Moi kochani, Corrie ten Boom przeżywa obóz. Do końca życia jest wspaniałą ewangelizatorką, słynącą z niesamowitych takich działań i ruchów, które robiła. Miała niesamowite pomysły. Ja jeden z nich podam, może przy okazji będzie jeszcze inne, będzie okazja jeszcze podać inne jej takie pomysły ewangelizacyjne. Jest na lotnisku, a ponieważ odwiedzała liczne kraje świata, była na różnych kontynentach, głosząc Ewangelię, więc poszła do agencji takiej lotniczej, żeby kupić parę biletów. I mówi: taki bilet w różne strony świata. I w końcu ta pani w biurze obsługująca ją, zdziwiona, mówi: a niech pani powie, gdzie pani w końcu chce lecieć, co jest pani miejscem docelowym, bo ja tu się nie mogę połapać. I wtedy ona mówi: heaven, czyli niebo. I dziennikarka, ta pani w biurze, urzędniczka się nie zorientowała i zaczyna szukać w wykazie lotów tego miejsca heaven, czyli nieba, i mówi: wie pani co, ja tu nie mam takiego miejsca. Nie dziwię się, że pani w swoim wykazie nie ma tego miejsca. Ja pani dam książeczkę i daj tej urzędniczce książeczkę. I mówi: w tej książeczce z tej książeczki pani się dowie, co będzie pani miejscem docelowym. Niebo czy piekło. I wręcza tej pani w biurze lotniczym Nowy Testament. I okazało się, że ta urzędniczka zaczęła z nią rozmawiać i to doprowadziło ją do nawrócenia. Pan Bóg posługiwał się Corrie ten Boom jako świadkiem Ewangelii, a ona w swoim życiu wielokrotnie się przekonywała, że to zalecenie: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie i w każdym położeniu dziękujcie, jest realne i do wykonania. I moi kochani, dlatego po tym wszystkim, co powiedziałem, jeszcze raz głoszę teraz te słowa świętego Pawła z listu do Tesaloniczan tutaj przed wami i sobie też je przypominam. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A o tym, żeby w każdym położeniu dziękować i dostrzegać obecność Boga w najmniejszych sytuacjach życia, przypominam nasz zegar. Jeżeli ktoś go jeszcze nie ma, chciałby go zdobyć, to tu jest podane, jak to można osiągnąć. Jest już nas 37 000 subskrybentów i pewnie myślicie, że mamy taki plan założony, żeby dobić do 40 000. Nie. Takim
Taką poprzeczką jest 100 tysięcy. Pierwszą do pokonania i na to liczymy. Moi drodzy, historia zatoczyła koło. Mamy już 3 lata naszych nagrań, lata liturgiczne ABC, tylko można sobie wracać do tych nagrań liturgicznych sprzed 3 lat na tą samą niedzielę i wysłuchać 2 nagrań. Proszę się nie martwić, nowe będą stale na bieżąco powstawać, jeżeli Pan Bóg nam pozwoli. Natomiast można też sięgać do tych poprzednich i również z tamtych czerpać inspiracje do dobrego przeżywania Ewangelii Niedzielnej. Byłem ostatnio w Manrezie, tej polskiej Manrezie, w domu rekolekcyjnym jezuitów i tam na ścianie w kaplicy, w czasie moich kapitalnych rekolekcji, za które Bogu dziękuję, ojcom jezuitom, zauważyłem obraz Miłosierny Samarytanin. I o tym właśnie mówią dzisiejsze dopowiedzenia. Papież Franciszek jako jezuita w stylu jezuickim, po jezuicku interpretuje przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie bardzo ciekawie i mówi o udziale w tym wszystkim osoby najczęściej pomijanej, czyli właściciela gospody. Warto posłuchać dopowiedzeń w wykonaniu księdza Piotra i księdza Mateusza.